Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading today from Bhagavad Gita as it is. Czytamy z Bhagavad Gita takiej, jaką jest. Any place where were we? We were 7-2. Oh yeah. 7-2. Jnanam teham savijnanam idam vyaksyami ase shataha yajgnatva neha bhuyo nyaj gyatavyam avashishyate. Translation. I shall now declare to you in full this knowledge, both phenomenal and luminous. This being known, nothing further shall remain for you to know. Bhagavad Gita 7.2. Wyjawiam Ci teraz wiedzę zjawiskową i pozazjawiskową, którą poznawszy, nic więcej nie będziesz miał do poznania. Oh, two kinds of knowledge, jnana and vijnana. Są dwa rodzaje wiedzy, jnana i vijnana. Jnana is ordinary knowledge of this world, and vijnana is the spiritual knowledge. Jnana to zwykła wiedza w tym świecie, a vijnana to jest wiedza duchowa. So the Vedas deals also with how to manage the material world in such a way that you don't become too attached to it. Wedy również zajmują się wiedzą na temat tego, jak zarządzać światem materialnym, tak żeby nie być do niego przywiązanym. Especially Bhagavad Gita teaches how to even use fighting, which of course, or violence, which of course is, you can say, not against, it's against the principle of ahimsa. I szczególnie Bhagavad Gita również używa takiej wiedzy na temat walki i wojny, która jest przeciwna zasadzie ahimsy. Ahimsa is one of the qualities that we read with a good quality. Ahimsa jest jedną z dobrych cech, którą omawialiśmy wcześniej. But Bhagavad Gita is teaching how even to use a bad quality like violence in the service of the Lord. Ale Bhagavad Gita uczy nawet tego, w jaki sposób używać takiej złej cechy jak przemoc w służbie dla Pana. So that everything comes to the point of transcendence. I wtedy wszystko dochodzi do punktu transcendencji. This is mentioned in the 14th chapter. To jest wyjaśnione w 14 rozdziale. Mamcha yoga vicharina bhakti yogena sevate sadhunan samiti chacha brahmaguya kalpate. If we come to the mode of doing everything without fail for the pleasure of the Lord, then we transcend all the modes of material nature. Jeżeli bez upadku robimy wszystko dla przyjemności Pana, wtedy natychmiast przekraczamy siły natury materialnej. That's chapter 14, text 26. To jest 14:26. So 14th chapter is very important. We learn about modes of material nature. W 14 rozdziale dowiadujemy się o siłach natury materialnej. Jest to bardzo ważny rozdział. So that's, you can say, numinous or jnana, that's knowledge about this world. To jest jnana, czyli wiedza o tym świecie. But here, Krishna is saying, then we'll also learn of the spiritual activities. Ale tutaj Kryszna mówi również, że dowiesz się o czynnościach duchowych. Purport: complete knowledge includes knowledge of this phenomenal world and the spirit behind it, and the source of both of them. This is transcendental knowledge. The Lord wants to explain the above-mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. In the beginning of the 4th chapter, this explanation was given by the Lord, and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord in disciple succession directly from the Lord. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes, and the only object for meditation in all types of yoga practice. When the cause of all causes becomes known, then everything knowable becomes known, and nothing remains unknown. In the Mundaka Upanishad, it is stated,
kasmin bhagavo vigyate sarvam idam vigyatam bhavati, which I have no idea what it means. Znaczenie. Exactly. Kompletna wiedza zawiera wiedzę o świecie zjawiskowym, znajdującym się poza nim duchu oraz źródle ich obu. Jest to wiedza transcendentalna. Pan pragnie wytłumaczyć Arjunie wyżej wspomniany system wiedzy, ponieważ Arjuna jest jego zaufanym paktem i przyjacielem. Pan tłumaczy to na początku rozdziału 4 i potwierdza to podobnie tutaj. Doskonałą wiedzę może posiadać tylko wielbiciel Pana, albowiem otrzymuje ją bezpośrednio od Pana poprzez sukcesję uczniów. Trzeba być więc wystarczająco inteligentnym, aby znać źródło wszelkiej wiedzy, która jest przyczyną wszystkich przyczyn i jedynym przedmiotem medytacji we wszystkich rodzajach praktyki jogi. Kiedy zostaje poznana przyczyna wszystkich przyczyn, wtedy zostaje poznane wszystko, co jest do poznania i nic nie pozostaje niepoznanym. Vedy Mundaka Upanishad 1.3 mówią Kasmin Bhagava Vidyate Sarvam Idam Vigyatam Bhavati. So we have any Sanskrit scholars here to tell us what that means? Mamy tu jakichś naukowców sanskryckich, którzy nam powiedzą, co to oznacza. Kasmin Bhagavo Vidyate Sarvam Idam Vigyatam Bhavati. Text number 3. Manusyam sahasre sid kaschiditi sidaye yatadamapi sidanam kaschin mam veti tattvata. Translation: out of many thousands of among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Tekst 3. Spośród wielu tysięcy ludzi, jeden może dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden zna mnie naprawdę. Purport: there are various grades of men, and out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental realization to try to know what is the self, what is the body, what is the absolute truth. Znaczenie. Są różne typy ludzi i spośród wielu tysięcy może jeden będzie na tyle zainteresowany realizacją transcendentalną, aby starać się dowiedzieć, czym jest dusza, czym jest ciało i czym jest prawda absolutna. Generally, mankind is simply engaged in animal propensities, namely eating, sleeping, defending, and mating, and hardly anyone is interested in transcendental knowledge. Na ogół ludzie oddają się jedynie zwierzęcym skłonnościom, mianowicie jedzeniu, spaniu, obronie i prokreacji, i prawie nikt nie jest zainteresowany wiedzą transcendentalną. The first 6 chapters of the Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, in understanding the self, the super-self, in the process of realization by jnana yoga, and discrimination of the self from matter. Początkowe rozdziały Gity od 1 do 6 przeznaczone są dla tych, którzy zainteresowani są wiedzą transcendentalną, zrozumieniem duszy. Duszy najwyższej, procesami realizacji poprzez dhyana jogę i odróżnieniem duszy od materii. However, Krishna can be known only by persons who are in Krishna consciousness. Other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization, but that is easier than understanding Krishna. Krishna is the Supreme Person, but at the same time is beyond the knowledge of Brahman and Paramatma. The yogis and jnanis are confused in their attempts to understand Krishna, although the greatest of all impersonalists, Sripad Sankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. His followers do not accept Krishna as such, for it is difficult to know Krishna even though one has transcendental realization of impersonal Brahman. Krysznę jednakże mogą poznać tylko osoby będące w świadomości Kryszny. Inni transcendentaliści mogą zrealizować bezosobowego Brahmana, gdyż jest to łatwiejsze niż zrealizować zrozumienie Kryszny. Kryszna jest najwyższą osobą Boga, ale jednocześnie jest on ponad wiedzą o Brahmanie i Paramatmie. Jogini i jnani tracą orientację w swoich próbach zrozumienia Kryszny. Chociaż największy spośród impersonalistów, Sripad Sankaracharya,
Przyznał w swoim komentarzu do Gity, że Kryszna jest najwyższą osobą Boga. Jednak jego zwolennicy nie akceptują Kryszny jako takiego, albowiem bardzo trudno jest poznać Krysznę, nawet jeśli ma się za sobą transcendentalną realizację bezosobowego Brahmana. So this is confirmed that Krishna can only be known by bhakti. To potwierdza to stwierdzenie, że Krysznę można poznać jedynie przez bhakti. Bhakti mama janati. That only by devotion can I be known in truth. Jedynie przez oddanie będę mógł być poznany w prawdzie. Why is devotion so difficult? I dlaczego to oddanie jest takie trudne? Actually, it's not difficult. Tak naprawdę nie jest trudne. But if we follow the rules and regulations, then it becomes a little difficult. Jeżeli nie podążamy za zasadami regulującymi, to wtedy staje się trudne. Otherwise, without knowing the principles, we simply create disturbance in society. Bez poznania zasad my wytwarzamy zakłócenia w społeczeństwie. In the name of devotion, it becomes fanaticism or sentiment. W imię oddania ktoś staje się fanatykiem albo sentymentalistą. So we have to have real knowledge of what is what. Musimy mieć prawdziwą wiedzę, co jest czym. So the first knowledge is we're not this body. Pierwsza wiedza polega na tym, że nie jesteśmy ciałem. Then knowledge is also that God is in everyone's heart. I inny rodzaj wiedzy polega na tym, że Pan jest w naszym sercu. But He's also outside of us. I również jest poza nim. He has His own abode. Ma swoją własną siedzibę. His own activities. Swoje własne czynności. So when we start speaking of that, then generally people they can't accept it. Ale kiedy zaczynamy o tym mówić, ludzie w ogólności nie mogą tego zaakceptować. It's easier to accept that just God is everything. Jest łatwiej zaakceptować to, że Bóg jest wszystkim. Therefore, not many people become devotees. Dlatego niewiele osób zostaje wielbicielami. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, the primary Lord Govinda, Ishvara, Parama Krishna, Satchitananda Vigraha, Narayana Govinda, Sarvakarnakarna. It is very difficult for non-devotees to know Him. Although non-devotees declare that the path of bhakti or devotion is very easy, they cannot practice it. If the path of bhakti is so easy, as the non-devotee class of men proclaim, then why do they take up the difficult path? Actually, the path of bhakti is not easy. The so-called path of bhakti practiced by unauthorized persons without knowledge of bhakti may be easy. But when it is practiced factually, according to the rules and regulations, the speculative scholars and philosophers fall away from the path. Kryszna jest najwyższą osobą Boga, przyczyną wszystkich przyczyn, pierwszym Panem Govindą. Ishvara Parama Kryszna, Satchitananda Vigraha, Ananda Sarvakarana. Bardzo trudno jest poznać Go tym, którzy nie są Jego wielbicielami. Mimo iż niewielbiciele ci uważają, że ścieżka bhakti, czyli służba oddania, jest bardzo łatwa, to jednak sami nie są w stanie jej praktykować. Jeśli jednak ścieżka bhakti jest taka łatwa, jak twierdzą to niewielbiciele, to dlaczego podejmują trudniejszą drogę? W rzeczywistości ścieżka bhakti nie jest wcale taka łatwa. Tak zwane ścieżki bhakti praktykowane przez osoby nieautoryzowane bez wiedzy o prawdziwej bhakti mogą być łatwe, kiedy jednak jest ona praktykowana zgodnie z zaleceniami, tak zwani naukowcy, filozofowie, spekulanci odpadają z tej ścieżki. Trivikrama Swami writes in the Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101, Shruti Smriti Paranadi Pancharatra Vidumvina Ahaitanki Hare Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literature like the Upanishad, Puranas, and the Narada Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in society. Prawda Swami pisze w swoim Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101 Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidimvina Aikantiki Hare Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. Służba oddania która ignoruje autoryzowaną literaturę wedyjską, jak Upanishady, Purany, Narada, Pancharatra, jest jedynie niepotrzebnym zakłóceniem spokoju w społeczeństwie. It is not possible for the Brahman realized impersonalist or
For the Paramatma realized yogi to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yasoda, or the charioteer of Arjuna. Even the great demigods are sometimes confused about Krishna. Uyanti yat suraya. Mam tu veda sakaschana. No one knows me as I am, the Lord says. And if one does know him, then Samahatma Sadurvaha. Such a great soul is very rare. Impersonaliści, którzy zrealizowali Brahmana, albo jogini, którzy zrealizowali Paramatmę, nie są w stanie zrozumieć, jak Kryszna, najwyższa osoba Boga, może być synem Jasiody albo woźnicą Arjuny. Kryszna wprawia często zakłopotanie nawet wielkich ubogów. Muhyantiyat Surayaha, mam tu Veda Nakaśćana, nikt mnie nie zna takim, jakim jestem, mówi Pan. A jeśli ktoś zna go, to sam Mahatma Swami. Taka wielka dusza jest czymś bardzo rzadkim. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot know Krishna as he is, tatvataha. Even though one is a great scholar or philosopher, only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities of Krishna, in the cause of all causes, in his omnipotency, and opulence, and in his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation. Because Krishna is benevolently inclined to his devotees. He is the last word in Brahmanization, and the devotees alone can realize him as he is. Dopóki więc dana osoba nie pełni służby oddania, to będąc nawet wielkim naukowcem czy filozofem, nie może ona znać Kryszny takim, jakim on jest, tatvataha. Tylko czysty wielbiciel może wiedzieć coś o niepojętych transcendentalnych jakościach Kryszny, przyczynie wszystkich przyczyn, o jego wszechmocy i bogactwach, sławie, sile, pięknie, wiedzy i wyrzeczeniu, jako że Kryszna jest zawsze bardzo życzliwy dla swoich wielbicieli. Jest on ostatnim słowem w realizacji Brahmana i jedynie wielbiciele mogą zrealizować go takim, jakim jest. Therefore it is stated, Atashi Krishna namadi nabhaved gayam indriyaya sevamukhi jivado swayameva sprati ada. No one can understand Krishna as he is by blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them, for their transcendental loving service unto him. TvS 1:2-2:30. Dlatego jest powiedziane, Tataśri Kryszna Namadi Sabhavet Grata Indriyai Sabhamukhi Jivado Swayameva Sparatyadam. Nikt nie może poznać Kryszny takim, jakim on jest, poprzez swoje ograniczone, niedoskonałe zmysły materialne. Ale objawia się on swoim wielbicielom, zadowolony z ich transcendentalnej służby miłości dla niego. Bhakti Rasamrita Sindhu 1:2-234. So we're born with blunt senses, and we have to be born again, Om-Jnana. Urodziliśmy się z tępymi zmysłami i musimy narodzić się ponownie, Om-Jnana. Under the guidance of the bona fide spiritual master, we can be trained to see things as they are. Pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego możemy zostać wytrenowani, tak żeby widzieć rzeczy takimi, jakimi są. Well, first we have to have the knowledge, and then the goal is ascertained. Najpierw musimy posiadać wiedzę i potem ten cel możemy ocenić. So now we are convinced the goal is to see Krishna face to face. Teraz jesteśmy przekonani o tym, że celem jest zobaczenie Kryszny twarzą w twarz. We are learning this from Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Dowiadujemy się o tym z Bhagavad Gita i Srimad Bhagavatam. Under the guidance of the bona fide spiritual master. Pod kierunkiem autoryzowanego mistrza duchowego. Who has himself accomplished that of being able to see Krishna face to face. Który już sam osiągnął to widzenie Kryszny twarzą w twarz. So he's assuring us that if we purify ourselves, we can also see Krishna face to face. I on zapewnia nas, że jeśli oczyścimy się, będziemy w stanie również widzieć Krysznę twarzą w twarz. Well, what is that purification? Na czym polega to oczyszczenie? Chaitanya is given. We have to purify ourselves by chanting the holy name.
To dał nam Pan Chaitanya. Musimy oczyścić siebie poprzez intonowanie świętego imienia. What's the verse I'm looking for? Yes. That's Cetodarpanamatra. We have to cleanse our heart with the lust and greed. Musimy oczyścić nasze serce z pożądania i chciwości. And then Krishna will be present before us. Wtedy Kryszna pojawi się przed nami. But as long as we have any traces of material desires, then Krishna won't reveal himself. Tak długo jak będziemy mieli jakiekolwiek ślady materialnych pragnień, Kryszna nie objawi się. So we shouldn't be discouraged that we're not at that highest level, because we're on the path. Nie powinniśmy się zniechęcać tym, że nie jesteśmy na najwyższym poziomie, ponieważ jesteśmy na dobrej ścieżce. We have the bona fide process of chanting the holy name. Mamy bona fide proces intonowania świętych imion, serving the deity, służenie bóstwom, remembering the Lord in all different ways. Pamiętanie Pana na różne sposoby. But then we should be confident that we'll reach the goal. Powinniśmy być przekonani, że osiągniemy ten cel. But this confidence is not pride, but it's knowing that this is a bona fide process. I ta pewność to nie jest duma, to jest wiedza o tym, że to jest autoryzowany proces. Higher than any other process. Wyższy niż wszystkie inne procesy. But it's easy to become proud of that, and then we fall down. Ale jest łatwo być dumnym z tego i wtedy upadamy. The Christians also say pride comes before the fall. Również chrześcijanie mówią o tym, że duma przychodzi przed upadkiem. So we should always remember that this knowledge is coming to us as a gift. Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że ta wiedza przyszła do nas jako podarunek. It's not something we've earned by our own work. I że nie jest to coś, co wypracowaliśmy dzięki własnej pracy. This is the problem with their gyanis. They become proud of their knowledge. They know more than other people. Gyani jest właśnie taki problem, że oni myślą, że wiedzą więcej niż inni ludzie. But a devotee is never proud because he realizes whatever is coming to me is simply by mercy of Guru and Krishna. Ale wielbiciel nigdy nie jest dumny, ponieważ on wie, że wszystko, co do niego przychodzi, jest to tylko dzięki łasce Guru i Kryszny. So that Srila Prabhupada could read his own Krishna book and appreciate it, because he could see, I didn't write these books. Krishna used me to write them. Dlatego Srila Prabhupada mógł czytać swoją książkę Kryszna, źródło wiecznej przyjemności, ponieważ mówił, że to nie ja napisałem te książki, Kryszna podyktował mi. We personally came into Prabhupada's room and saw him reading Krishna book. Ja osobiście przyszedłem do pokoju Srila Prabhupada i widziałem, jak on czytał własną książkę. And I turned to my assistant, I said, just see Prabhupada's reading Krishna book. Ja zwróciłem się do mojego asystenta, Siatadani, powiedziałem, zobacz, Prabhupada czytał własną książkę. And then Prabhupada says something. I wtedy Prabhupada coś powiedział. Anybody speculate what he might have said? Ktoś może spekulować, co Prabhupada powiedział? He spoke to me. Powiedział to do mnie. He said, yes, always preach. Tak, zawsze nauczaj. I was preaching to man. That's how Prabhupada was. He was always, you can say, giving us more than we gave him. Taki był właśnie Prabhupada. On dawał nam zawsze więcej tego, niż my dawaliśmy jemu. We never felt he was exploiting us or taking, advantage of us in any way. Nigdy nie czuliśmy, żeby nas w jakiś sposób wykorzystywał, czy coś brał od nas. He was always extending himself to the fullest, and we couldn't compete. Zawsze tak robił wysiłki do w 100%. Nie byliśmy w stanie z nim współzawodniczyć. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? Maharaj, I have a question regarding the verse itself, where Krishna is saying that of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. So, is this a perfection? If we don't know perfection of siddhi, the yogis get some perfection of siddhi, the jnanis get the perfection of
merging into the impersonal. It's not a small thing to become really transcendental to the material world. But these perfections, they have kind of material nature still. They're not like spiritually. Well, on the spiritual side, there's 3 levels. Brahman, Eti, Parama, Eti, Bhagavan, Eti. This is mentioned in Bhagavatam, Canto 2, text 11. You have it there. So the Absolute is also degrees, different degrees. So there's a perfect, more perfect, most perfect. Więc moje pytanie brzmiało w ten sposób, że w wersecie tutaj jest mówione, że nawet ci, którzy osiągają perfekcję, nie każdy z nich zaledwie jeden zna mnie. No, to jest 3. wers. Jeden może dąży do doskonałości, a spośród tych, którzy doskonałość osiągnęli, zaledwie jeden mnie zna naprawdę. Więc moje pytanie brzmiało w ten sposób, że czy to jest w jakiś sposób można uważać za doskonałość, nie znając Kryszny. I Maharaj powiedział, że tak. Na przykład jeśli chodzi o joginów, oni mogą mieć różne moce mistyczne, siddhi, gyani też mogą mieć takie pewne moce, więc to też nie jest taka tania rzecz mieć takie transcendentalne emocje, w sensie takie moce, i żeby tak one przewyższają naturę materialną. Kryszna tutaj w Śrimad Bhagavatam, you can read it. Kryszna w Śrimad Bhagavatam, chapter 2. To jest w pierwszym kanto, drugi rozdział, tekst 11, gdzie Kryszna mówi Vedanti tattva vidas tattvam yaj gyanam advadyam prameti paramatmeti bhagavan iti sabdyate. Uczony transcendentalista, learned transcendentalists who know the absolute truth, call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagavan. Non-dual. Transcendentalista, który zna prawdę absolutną, nazywa tą niedualną substancję Brahmanem, Paramatmą czy Bhagavanem. I Maharaj odniósł się właśnie do tego, że jest właśnie też 3 stopnie perfekcyjności, że jest doskonały, doskonalszy i najdoskonalszy. Anyone else? Okay, thank you very much. Bhagavad Gita ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Trivikrama Swami ki. Jai.